Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z nowym pogadankowym vlogiem. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o rzeczach, które najbardziej mnie w Turcji zdziwiły. I tutaj na wstępie chciałabym powiedzieć, że inne niekoniecznie zawsze oznacza gorsze. Jest takie powiedzenie, podróżowanie nie polega na oglądaniu nowych miejsc, ale na patrzeniu nowymi oczami. I tak też było w moim przypadku. Zaskoczyły mnie w Turcji rzeczy, które na początku wydawały mi się dziwne, inne, ale z czasem zaczęły mieć sens. I dzisiaj o tych rzeczach chciałabym Wam opowiedzieć, ale nie jako o czymś dziwnym czy śmiesznym, tylko o rzeczach, które są częścią tureckiej kultury. Będzie to zbiór zupełnie przypadkowych obserwacji z mojej strony, z osoby z Polski, która przyjechała tutaj, te różnice kulturowe po prostu zauważyła. Zaczynamy. Ja przyjechałam do Stambułu do pracy i pierwszą rzeczą, jaka mnie zaskoczyła, były tak zwane serwis busy, czyli busy szkolne i pracownicze. I codziennie rano na ulicach Stambułu możemy zobaczyć tysiące takich busów, które odbierają dzieciaki z domu i zawożą je do szkoły. To samo z pracownikami, albo odbierają pracowników spod domu, albo w jakichś takich umówionych punktach bliżej domu i zawożą pracowników do pracy. Stambuł jest tak ogromny, że korki są również ogromne, a transport publiczny nie zawsze przyjeżdża na czas. Dlatego takie rozwiązanie jest dogodnym rozwiązaniem dla szkół oraz dla firm. W Polsce mamy trochę takie podejście, że to jak dotrzemy do pracy to jest nasza sprawa, natomiast tutaj takie rozwiązanie i ten transport publiczny jest częścią życia oraz odpowiedzialności społecznej. Jak już jesteśmy przy temacie serwis busów, warto też wspomnieć o ruchu drogowym, bo to jest druga rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła. Ja jako kierowca i osoba, która czasami jeździ do pracy samochodem, mogę powiedzieć, że poruszanie się po Stambule to jest wyższa szkoła jazdy i panuje zasada bardzo ograniczonego zaufania. Tutaj po prostu nie wszyscy kierowcy przestrzegają zasad drogowych i takie rzeczy jak sygnalizacje skrętu, czyli migacze potocznie nazywane, nie zawsze są używane, dlatego trzeba bardzo uważać. Druga rzecz, którą różni Polskę od Turcji, są przejścia dla pieszych. W Polsce mamy bardzo ścisłe przepisy i pieszego zawsze trzeba przepuścić, natomiast tutaj panuje bardziej taka zasada, trzeba spojrzeć na kierowcę, wymienić się wzrokiem i mniej więcej wyczuć, czy ten kierowca się zatrzyma, czy nie. Oczywiście przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetną tak nie działają. Jest czerwone światło, kierowcy powinni się zatrzymać, natomiast jeśli chodzi o przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetnej, no tutaj trzeba naprawdę kilka razy w prawo, w lewo się obejrzeć. Kolejną rzeczą, która mnie bardzo zaskoczyła w Stambule, to koty. Koty, które są wszechobecne. Koty są wszędzie, są na osiedlach, są na ulicach, są w parkach, są na parapetach, są na stacjach metrobusa, są w metro, w kawiarniach, w restauracjach. Koty są dosłownie wszędzie. Ale nie to jest najbardziej zaskakujące, że jest taka duża obecność kotów, taka duża ilość kotów. Zaskakujące jest to, jak Stambułczycy odnoszą się do kotów, bo te koty, chociaż bezpańskie, są traktowane jako pełnoprawni
mieszkańcy miasta i są bardzo, bardzo dobrze zaopiekowani. Wydaje mi się, że taka ilość kotów pochodzi stąd, że Stambuł to jest miasto portowe i historycznie wwożone tutaj były statkami towary z całego świata i te koty po prostu miały chronić przed gryzoniami. Nie wiem, czy to jest prawda, taka jest moja teoria, nie umiem sobie inaczej wytłumaczyć tych setek tysięcy kotów na ulicach, ale no koty to jest po prostu urok Stambułu. Kolejną rzeczą, która mnie zaskoczyła, było ściąganie butów przed drzwiami. W Polsce buty ściągamy po wejściu do domu, pewnie gdzieś na korytarzu, przebieramy buty, ubieramy kapcie i tak sobie chodzimy po domu. Bardzo często, gdy przyjmujemy gości, zawsze mówimy, że proszę nie ściągać butów, nie ma takiej konieczności. I goście często wchodzą do domu w butach. Tutaj takiej opcji zupełnie nie ma. Buty trzeba ściągać przed wejściem do domu i to nie chodzi tylko o czystość, bo wiadomo, gospodynie domowe nie chcą, żeby ten brud i kurz z ulicy potem roznosił się po domu, ale to jest też takie trochę symboliczne zostawianie tego życia codziennego, tego zmęczenia na zewnątrz. Wejście do domu jest wejściem do świętości, jest wejściem do czystej powierzchni i ogniska domowego i dlatego te buty zostawia się na zewnątrz. Kolejną rzeczą, która mnie zaskoczyła, to jak bardzo ekspresyjni są Turcy. Turcy są dosyć głośni, mają bardzo bogatą mowę ciała i zaskakują na początku gestykulacje i machanie rękami, kiwanie głową itd. Polacy przy tym wydają się dosyć chłodni, natomiast Turcy wydają się zbyt bezpośredni albo zbyt krzykliwi, albo emocjonalni. I to nie jest zupełnie nic negatywnego, to jest po prostu element ich kultury. Ja mam nadzieję, że uda mi się nagrać zupełnie osobny odcinek o gestach, gestykulacji i takich fajnych wyrażeniach tureckich, dlatego że to też jest dosyć fascynujący temat. Kolejną rzeczą, która może zaskoczyć Polaka czy też Polkę w Turcji, to to, że doner to nie jest jedyny kebab. I jeśli chodzi o kebaby, kebaby są po prostu daniami mięsnymi. Tych rodzajów kebabów tutaj w Turcji są dziesiątki i pokażę Wam takie przykładowe zdjęcia, jak takie kebaby wyglądają. Moim ulubionym jest na przykład Beyti kebab. Mamy też Urfa kebab, Adana kebab, Iskender kebab, Orman kebaby i wiele, wiele innych kebabów. Sam doner bardzo różni się od tych naszych polskich czy też europejskich donerów, dlatego że nie ma on sosu. W Polsce do mięsa z donera podaje się sosy jakieś czosnkowe, pikantne, majonezowe, bardziej słodkie, no różne sosy, natomiast tutaj bardziej liczy się smak samego mięsa. Do donera zazwyczaj podaje się frytki, pomidory i ogórki kiszone bądź też ostre papryki i zazwyczaj z donerem pije się ajran. Kolejną rzeczą, która zaskoczyła mnie w Turcji, jest to, jak ważna i wszechobecna jest herbata. Herbata, którą podaje się wszędzie, pije się kilkanaście razy dziennie. Herbatę pije każdy. Nie znam chyba osoby, która powiedziałaby, że nie lubi tureckiej herbaty. Herbata jest też takim trochę zaproszeniem do rozmowy i to nie jest tylko coś, co pije się z przyjaciółmi. Herbata jest podawana również w sklepach. Ja pamiętam taką sytuację, byliśmy kiedyś z mężem kupić chyba zmywarkę i piekarnik do domu i tam podczas czekania na wydrukowanie umowy czy faktury, żeby złożyć podpisy, tam również w takim typowym sklepie AGD poproszono nas, żeby usiąść, poczekać i podano nam herbatę.
Herbatę się podaje wszędzie. Herbata jest rzeczą, która łączy ludzi, która zachęca do rozmowy. No i herbatka turecka po prostu jest pyszna. Tematy tabu, które nie są tabu. W Turcji normalne jest, żeby pytać kogoś, gdzie mieszka, czy ma własne mieszkanie, czy wynajmuje, ile zarabia, czy ma męża, żonę, dzieci itd. W Polsce to są pytania, które wydają się pytaniami niegrzecznymi, wścibskimi, natomiast tutaj w Turcji takie pytania są normalne i to nie jest wścibstwo. To mi się wydaje jest po prostu chęć poznania drugiego człowieka i nawiązania relacji. Kolejną rzeczą, która mnie tutaj bardzo zdziwiła, to to, jak elastyczny jest turecki czas. My w Polsce jesteśmy chyba bardziej punktualną narodowością i to, że mamy spotkanie wyznaczone na 17, to musimy na to spotkanie przybyć o 17. Natomiast tutaj na to spotkanie można przybyć 10, 15, 20 minut później i przecież bisieją mas, czyli nic się nie stanie. Ten czas jest bardziej elastyczny. Turcy nie przywiązują tak wielkiej uwagi do punktualności jak my Polacy. I to jest nic złego, to jest po prostu element kultury. No ja jestem osobą bardzo punktualną i na początku to mnie, muszę przyznać szczerze, bardzo irytowało, ale już po tylu latach mieszkania w Turcji się do tego przyzwyczaiłam i przecież pisieją mas, nic się nie stanie. Kolejną rzeczą, która mnie tutaj zdziwiła, ale zdziwiła bardzo pozytywnie, to jest szacunek do starszych. Starsze osoby mają bardzo duży autorytet, starszych osób się słucha, starszym osobom się ustępuje miejsca. Natomiast w Polsce starsze osoby są uznawane trochę za takie mniej ważne. Tutaj jeszcze ta kultura hierarchii, kultura autorytetu jest bardzo silna i starsze osoby mają zarówno od społeczeństwa, jak i od członków rodziny bardzo duży szacunek i to mi się tutaj w Turcji bardzo podoba. Kolejna rzecz, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, to to, jak tutaj spędza się wolny czas w przestrzeni publicznej. Parki i nabrzeża są dosłownie wypełnione całymi rodzinami, wielopokoleniowymi rodzinami od rana do późnej nocy. Tutaj bardzo normalną rzeczą jest to, że całe rodziny wychodzą na pikniki, grillują, wszyscy wspólnie razem i na tych piknikach są babcie, są mamy, są dzieci, są całe rodziny. I to jest taka bardzo fajna rzecz, bo przyjeżdżając tutaj myślałam, że no okej, Stambuł, wielka metropolia, pewnie będzie trochę tak po europejsku, że ludzie lubią spędzać czas w centrach handlowych, natomiast bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie to, że faktycznie ludzie uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu całymi rodzinami i to w tych parkach nie chodzi się tylko na spacer, w tych parkach siedzi się na kocach, są krzesełka takie piknikowe i naprawdę całe rodziny spędzają tutaj całe dnie. U nas na osiedlu jest tak samo, tutaj na osiedlu mamy dosyć dużo zielonej przestrzeni i zwłaszcza latem, gdy dni są bardzo gorące, a wychodzę na spacer wieczorem i wieczorami widzę całe rodziny do późnego wieczora, nieraz do nocy, siedzące, spędzające czas wszyscy razem. I to jest taka fajna rzecz, która łączy społeczeństwo, która łączy rodziny i łączy sąsiadów i wszystkie osoby, które z tej przestrzeni publicznej razem korzystają. Kolejną rzeczą, która mnie zaskoczyła, to Ramadan. Po turecku Ramazan. I ja oczywiście przyjeżdżając do Turcji jako do kraju, w którym głównym wyznaniem wiary jest islam, wiedziałam, co to jest Ramazan. Wiedziałam, że jest to święty miesiąc, w którym się pości od świtu do zmierzchu, ale nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo Ramazan wpływa na życie miasta.
I zaskoczyło mnie to, gdy na osiedlu zobaczyłam rozstawione stoły i krzesła i zaproszenia na wspólny iftar, czyli na wspólną kolację po zakończeniu postu. Takie stoły i krzesła można zobaczyć w różnych częściach miasta, są one na osiedlach, mogą być one również przed meczetami bądź w innych publicznych miejscach. I fajne jest to, że do tego iftaru zaprasza się wszystkich. Restauracje również mają takie specjalne menu iftarowe. Są takie zestawy, które można kupić i razem z innymi gośćmi restauracji można taki iftar spożyć. Restauracje też są czynne do bardzo późnych godzin nocnych właśnie w Ramazanie. I tutaj jest różnica, dlatego że w Polsce post kojarzy nam się bardziej z ciszą, z wyrzeczeniami, natomiast tutaj ten miesiąc tego postu jest bardziej takim miesiącem celebracji, miesiącem świętowania i miesiącem wspólnoty oraz radości i to jest bardzo fajne. Kolejna rzecz, która mnie w Turcji zaskoczyła, to tureckie imiona. I nie chodzi mi o to, że te imiona brzmią inaczej, bo przecież będą brzmiały inaczej. Turcja to jest inny kraj, inna kultura i zupełnie inny język. Chodzi mi o znaczenie tych imion. Wydaje mi się, że w Polsce wybiera się imiona, bo brzmią ładnie albo są akurat modne. Natomiast w Turcji imiona mają konkretne znaczenie i konkretny cel. I nie chodzi mi o znaczenie typu jaka jest etymologia imienia Marta albo jaka jest etymologia imienia Bogusław, dlatego że większość Polaków chyba nie zna albo już nie pamięta etymologii swojego własnego imienia, natomiast tutaj te imiona mają znaczenia konkretnych rzeczy. I podam Wam kilka przykładów, kilka imion. Damla oznacza krople, Yunus oznacza delfin, Savaş oznacza wojnę, Demir oznacza żelazo, Devrim oznacza rewolucję, Ceylan oznacza gazelę. Więc te imiona mają bardzo konkretne znaczenia. Powiem Wam jako ciekawostkę 2 imiona tureckie, które zawsze wywołują uśmiech na mojej twarzy. To są imiona Burak i Baran. Ostatnią rzeczą, o której chciałabym Wam opowiedzieć, bo już chyba ten odcinek trwa jakiś czas, to, że po przyjeździe do Turcji nagle wszyscy stają się jedną wielką rodziną. Wielką, ogromną rodziną. Może zdziwić na początku, że ktoś powie do ciebie abla, czyli siostro, albo abi, bracie. Może zdziwić to, że starsza pani to jest teyze, czyli ciocia, a starszy pan, zupełnie obcy pan, to po prostu amdzia, czyli wujek. I to są wyrażenia, które nie są używane tylko do określania więzów krwi, ale do określania hierarchii oraz bliskości w społeczeństwie. Turcja jest kulturą kolektywną i tutaj świat rządzi się przez wiek, przez bliskość oraz przez relacje. Turcja nauczyła mnie jednej rzeczy. Różnice kulturowe nie są po to, aby dzielić, ale aby uczyć. Każda różnica, gest oraz zwyczaj mówią o historii oraz wartościach i kulturze. Obserwując, słuchając, próbując zrozumieć, zaczynamy patrzeć na świat nowymi oczami i to jest najpiękniejsza część podróży. Polska i Turcja są bardzo od siebie różne i tych różnic kulturowych jest dużo więcej. Ja dzisiaj wybrałam tylko kilka i chciałam opowiedzieć o tych takich najważniejszych, które akurat nasunęły mi się na myśl. To wszystko z mojej strony. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji, do lajkowania i do komentowania. Obiecuję, że na każdy komentarz odpowiem. Dajcie znać, czy byliście w Turcji, czy zauważyliście jakieś różnice kulturowe, oprócz oczywiście tych różnic religijnych. Ja będę czekać na Wasze komentarze. To wszystko z mojej strony. Pozdrawiam, pa pa.